No tak jak właśnie kolega powiedział, nie było, że pogoda, że koledzy coś tam. Fajnie było wieżać, nie? Teraz wiesz, dzięki nim możemy żyć teraz normalnie, tak? No ale co? A! Co zrobić? Chorować! Właściwie zaczynaliśmy od bardzo małej grupy osób. Zaczynaliśmy od 3 osób. Z roku na rok dzięki różnym stowarzyszeniom, dzięki różnym środowiskom powiększamy grono sprzątających. Teraz jestem 4. rok. No i tak będzie właśnie. Pierwsze sprzątanie grobów moje było na tym cmentarzu, na Handsworth. To wtedy jeszcze nie należałem do stowarzyszenia. Od właściwie od 4-5 lat spotkamy się tutaj kilka razy w roku, aby posprzątać groby pilotów polskich, żołnierzy, rodziny żołnierzy polskich, którzy spoczywają na tym cmentarzu. Część z nich, tak jak na cmentarzu w New Oscott, są to piloci. Dzisiaj przede wszystkim to żołnierze generała Andersa, 2. korpusu. To w większości ich rodziny, no i różni inni żołnierze, są lotnicy. Generał, uczestnik 2 wojen. Mamy marynarza z błyskawicy. To też jest dosyć wyjątkowe, bo na pewno takich osób wiele nie ma. Osoby, które straciły życie bezpośrednio nad tą ziemią. Myślę, że należy im się za to hołd, oddanie hołdu. Dużo grobów jest ludzi, którzy zmarli nie w czasie wojny, tylko po wojnie, w latach 70., 80. Tak jest, to jest ta stara Polonia, która tutaj osadziła się po wojnie. Tutaj została, wiadomo z jakich przyczyn nie mogli wracać do kraju. Inne osoby po zakończeniu II wojny światowej z wiadomych przyczyn nie mogły wrócić do Polski. Ich ciała spoczywają także na tej angielskiej ziemi. Musimy o nich pamiętać. Patriotyzm to jest coś więcej niż tylko noszenie odzieży patriotycznej, to jest właśnie udział w takich akcjach. To jest głównie patriotyzm. Nie musisz nosić bluzy z Polską, bo to i tak jest lepsze niż siedzenie na kanapie w domu i kibicowanie jakiejś drużynie. Chodzi o czynny udział i oddanie pamięci tym ludziom, którzy nie mieli tyle szczęścia, nie mogli do Polski wrócić, a my możemy w każdej chwili. My tu jesteśmy tylko z powodów może ekonomicznych. No niestety wolelibyśmy być może być biedni, a umrzeć w Polsce. Racja. Daleko nie mieliśmy, a mimo tego i tak spóźniliśmy się na otwarcie. Mamy zasadę. Sprzątamy niezależnie od pogody. Dzisiaj pogoda średnio dopisała, ale nie możemy narzekać. Było kilkakrotnie gorzej. Śnieg padał śnieg. Kilkakrotnie osiągnęliśmy liczbę ponad 50 sprzątających, co było bardzo imponujące. Każdy nasza to było powyżej 50 ludzi. Dzisiaj słabo, ale zawsze mówię, było nas chyba 20, także no, lepiej 20 niż 2. Zawsze jest jakaś robota zrobiona. Ważne jest, że po dzisiaj kilka grobów odzyska swoją tożsamość, że napisy, nazwiska i stopnie ludzi, którzy tutaj spoczywają, będą do odczytania. Jest kilka nowych osób, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Gdzieś jest to dalej kropla drąży skały. Jest to dobry przyczynek do kolejnych sprzątań.
myślę, że sporo osób wycofało się właśnie ze względu na pogodę. To jest wytłumaczenie dla dzieci. Dla tych wszystkich, którzy przyszli, wielki szacunek, bo poświęcili swój dzień, mimo złej pogody, mimo nawet, że dzisiaj przez jakiś czas padał śnieg, przyszli tutaj i poświęcają swój czas. My jako dorośli mężczyźni czy kobiety mamy wszystko, co potrzebujemy. Mamy zdrowie, mamy siły. Dla mnie wielką słabością byłoby to, gdyby sobie odpuścić tylko dlatego, że jest burza, deszcz, grad. W marcu ta akcja w Blockley koło Evesham, przy tych rozwalonych grobach, gdzie padał śnieg, było bardzo zimno, warunki pogodowe były przeokropne. Blockley, tak, o ile pamiętam, tak nazywała się ta miejscowość, gdzie po prostu wiatr zniszczył groby i sytuacja wymagała bardzo pilnej interwencji. I tam byli ludzie, i tam byli nawet małe dzieci 5-letnie, 6-letnie. I to jest coś pięknego, gdzie się naprawdę łza kręci się w oku, że ludzie w taką pogodę przychodzą, a tam były warunki spartańskie. Najgorsze, jak ja pamiętam tutaj na sprzątaniu grobów. I co roku odwiedzamy właśnie ten cmentarz. To jest świetne. Pozornie spotykamy się tylko, żeby posprzątać groby, ale to jest zalążek poznawania nowych osób, co wydaje się śmieszne, ale tutaj nawiązujemy przyjaźnie i wiemy, że osoby, które tutaj przychodzą, myślą jak my. No my to musimy właśnie i to nasz udział w tych akcjach patriotycznych łączyć z rodzinami jeszcze, bo mamy rodziny, dzieci, pracę na To cały etat. jest twój jedyny wolny czas, który poświęcasz na coś, nic się do tego nie zmusza. Kosztem rodziny jesteśmy tutaj też, Tak. kosztem naszych Ale mówię, najbliższych. kto ma to w sercu, to no, poświęci ten wolny czas i przyjdzie. Później się nasłucha w domu, Dokładnie tak. ale warto i tak. A z drugiej strony jest to troszkę dla nas, jako dla Polonii, wstyd, że tylko tyle osób jest w stanie zmobilizować się i przyjść, posprzątać te groby na kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, na kilkadziesiąt tysięcy Polonii, która jest w Birmingham, West Midlands. Powinno to być znacznie więcej osób, ale chwała tym, którzy przyszli. Sprzątaliśmy groby polskie. Jeżeli groby angielskie występowały pomiędzy, to żeśmy nie minęli go, bo to Anglik był po prostu wyczyszczony, żeby był ładnie równo, leżał między naszymi braćmi i był wysprzątany równo z naszymi ludźmi, którzy leżeli w tych grobach, nie? Z naszymi tam bohaterami. Dlatego zdarłem trochę najpierw tu, bo tu jest grzyb, nie? To jest normalnie w świecie grzyb. Przejechać napis, zajechać tym fugoflamastrem, jak to zwał, tak zwał. I wtedy napis będzie, wiesz, wtedy. A to na następny raz trzeba będzie po prostu się zaopatrzyć.
Co roku nabieramy większego doświadczenia, przez co zakupujemy lub wynajmujemy lepszy sprzęt dla osiągnięcia lepszych efektów. Te groby już nie są tylko powierzchownie myte. Właściwie zdarzyło się, że jeden grób wykopaliśmy z ziemi, bo był wkopany po kolano w ziemię, co jest bardzo ciekawe i potrafiliśmy odczytać dedykację od kolegów. Myślę, że gdyby ten grób poleżał kilka lat, byłby już nie do odzyskania. Wszystkie środki, jakie pozyskujemy, są to środki naszych działaczy, są to środki ludzi, którzy zechcieli nas wesprzeć. Nie mamy sponsorów. Rok temu mieliśmy pomoc, oczywiście, co należy wspomnieć, ze strony polskiego konsulatu. Dostaliśmy pokrycie wszystkich narzędzi, które kupiliśmy rok temu, a to była dosyć pokaźna kwota, oraz dostaliśmy od nich znicze. Cała reszta sponsorowana jest z naszych prywatnych środków, za co wszystkim bardzo dziękuję. Właśnie robię to dlatego, żeby chociaż w jakimś stopniu oddać tym ludziom, którzy tutaj leżą, cześć i pamięć. Tylko tyle mogę zrobić. Ich już nie ma, a żeby pamiętać o nich dla przyszłych pokoleń, ja mogę coś zrobić, dbając o te groby, bo jeżeli my nie zadbamy, będą zaniedbane, odpadną wszystkie cyferki, literki, po prostu ktoś kiedyś się usunie. Nie będzie żadnego świadectwa historii, że ci ludzie przeszli tyle, ile przeszli, spoczęli na ziemi nie swojej, leżą tutaj, jeżeli my o nich zapomnimy i tych grobów nie będzie już nic. To jest nasza powinność, to jest coś, co jesteśmy winni tym ludziom. To są nasi rodacy, którzy niejednokrotnie musieli spocząć na obcej ziemi, którzy walczyli, ich rodziny również na frontach I i II wojny światowej i po II wojnie światowej musieli tu być. I my jako imigranci, my jako osoby, które tu mieszkamy, jesteśmy winni im pamięć. Nie tylko pamięć przez mówienie o nich, ale pamięć przez czyny. Oni nie mieli wyboru. Oni nie mieli wyboru i właśnie musieli uciekać, musieli gdzieś tam a my jesteśmy z własnego wyboru. Chociaż w Polsce nie było lekko ze względów finansowych, ale nikt nas samo nie wyrzucał z lufą karabinu przy głowie, przy czole, tylko to był twój wybór. Bo skoro byś został i tak w Polsce, to byś z głodu i tak nie umarł, chociażby było ciężko. A oni, na przykład ci Sybiracy, mieli pół godziny na spakowanie się swojego dorobku w torbach. Jak zaczęli swoją drogę od właśnie od roku 39 czy tam 40, także wylądowali tutaj w latach powojennych. Cała ich większa połowa życia dla niektórych to była po prostu tułaczka. I to była przymusowa taka droga życia. Nasza była z wyboru. Co do tej pory zrobiliście jako organizacja Patria Fidelis? Organizacja Patria Fidelis istnieje od 11 listopada 2011 roku. Ja w tej organizacji jestem już jakieś właśnie 4-5 lat, więc nie mogę mówić o samych początkach. Mogę powiedzieć o tym, co robimy, odkąd ja jestem w tej organizacji. Marsz ku czci żołnierzy wyklętych, londyński marsz ku czci żołnierzy wyklętych, który jest zawsze na przełomie lutego i marca, również jest gdzieś takim elementem oddawania hołdu, oprócz sprzątania grobów. Marsz ku czci żołnierzy wyklętych, organizowanych na przełomie lutego i marca, co roku w Londynie. W tym roku przyjął troszeczkę inną formę ze względu na szerokie utrudnienia różnych środowisk. Nie mogliśmy przemaszerować ulicami Londynu. Były to spotkanie pod pubem, gdzie spotkali się polscy piloci. No, niemniej jednak wyszło wspaniale. Zebrało się mnóstwo ludzi i to jest jeden, ale główny event, który organizujemy co roku, bardzo systematycznie. Wspieramy tutaj ludzi starszych, Sybiraków, który jest tutaj pan Wacław Sybirak, który jest tutaj od lat 50. w Birmingham, już ma 92 lata. Wiele rzeczy, nie ma osób bliskich, które mogłyby mu pomóc. No i my wspieramy go, przychodzimy do niego, pomagamy mu w różnych rzeczach, w różnych remontach. Jedną z elementarnych części działania naszego stowarzyszenia jest pomoc Sybirakom. Mamy w tej chwili
naszym takim oczkiem w głowie jest pan Wacław Szkoda, niemal 93-letni Sybirak. W wieku 13 lat został wywieziony ze swojego rodzinnego Polesia, obecnie Białoruś, na Sybir. Podróż trwała 16 dni. Dużo więcej trwała podróż powrotna, bo wiodła przez Kirgiz, przez Afrykę, gdzie poznał swoją żonę, również Sybiraczkę. Mieli 3 dzieci. No i obecnie słuchamy jego historii, które są nie do uwierzenia. Także jego zdrowie podupada. Dla nas przyjemnością jest słuchać jego historii, a dla niego po prostu radością jest dzielić się tymi historiami i mieć towarzystwo, bo tak ta osoba jest bardzo samotna. Powiedziałeś, no bo tak, nie tylko słuchacie jego historii, tylko jakoś mu pomagacie. Tak. Włączyliśmy się w remont jego mieszkania, w jego domu. Sprzątamy regularnie, gdy możemy. Koledzy przynoszą mu obiady. To jest właściwie przyjaźń, to jest coś więcej niż służba. Zresztą cała nasza organizacja jest jak rodzina. Często odwiedzamy siebie nawzajem, więc to jest świetnym, taka akcja jest świetnym pretekstem do odwiedzenia znajomych z innych części Anglii, z innych oddziałów, gdzie możemy podziałać, ale również zwiedzić miasto, poznać nowych ludzi, rozszerzyć horyzonty, złapać pomysły na nowe działania, bo każdy oddział jest inny, każdy oddział ma swoją specjalizację i to też jest fajne. Było wiele spotkań z ciekawymi ludźmi z Polski i między innymi z Grzegorzem Braunem, z panią prezes Stowarzyszenia Dzieci Żołnierzy Wyklętych. Organizujemy spotkania z ludźmi historii, organizujemy chociażby z Krzysztofem Wyszkowskim, z Leszkiem Żebrowskim, z Grzegorzem Braunem. Także tych spotkań nie brakuje. Była chyba córka żołnierzy wyklętych. Prezes Dzieci Żołnierzy Wyklętych Magdalena Zarzycka. Była naszym gościem, była u nas w tym roku. Ja znam takich, co tutaj właśnie przy Erpingtonie, przy Aston. I to też jest magazyn. Jeżeli będzie nas więcej zrobimy razem. Więcej pokażemy, wiadomo. Jeśli chciałbyś dołączyć do Patria Fidelis, najlepiej jeśli skontaktujesz się z nami poprzez nasz profil Polish Youth Association Patria Fidelis na Facebooku, bądź poprzez mail podany na naszej stronie internetowej. Tam zostaniesz przekierowany do lidera poszczególnych oddziałów. Ludzie to są różnego pokroju w tym naszym tutaj stowarzyszeniu. Są pracownicy zwykli, fizyczni i umysłowi, także, ale łączy nas wszystkich jedno, właśnie biało-czerwone serce. Co miesiąc organizujemy spotkania w Polish Millennium House w centrum Birmingham. Mamy mnóstwo akcji, więc fajnie, gdybyście przyszli na jedną z tych akcji. Spotykamy się, mamy wspólny temat, poznajemy różnych ludzi, mówimy o jednym, mamy jeden cel. Tak naprawdę my jesteśmy tylko po to, aby pokazać przykład, bo kilka grobów czy kilkanaście grobów, które posprzątamy, to jest promil tego, jakie są potrzeby. Bez względu na podziały polityczne jakieś, tutaj jesteśmy jednością, mówimy jednym głosem i chcemy, żeby nasz wizerunek też Polski tutaj na przykład na Wyspach był inny. Pójdziesz w marszu w koszulce Polski z polską flagą, czy na przykład przekreślony sierp i młot. Ktoś, który nie ma pojęcia, tylko mówią koledzy, jest w jakiejś idiotycznej grupie, powie: o, idą faszyści, bo co, mam polską flagę na? Muzułmanin ścisnął mi rękę, poklepał mnie po ramieniu i powiedział, że robimy dobrą robotę. To jest coś normalnie, coś pięknego. No? A ty, jak chcesz do kamery, to z tamtej strony. Co chciałeś powiedzieć tutaj? Ja już mówiłem, tak. Pomyślimy, co można robić dalej i Działamy. I działamy.
Ciekawe jak to się nagrywa, bo wiatr wieje jak nie wiem co. Miejmy nadzieję, że chociaż część tego przekazu dotrze do kogo powinna dotrzeć.